Cześć, siemanko, mam taki zestaw Acefix uszczelniacz olej plus gaz oraz drugą puszkę sam zamiennik czynnika R134. Do tego mam przewód do uzupełniania klimy. No i dzisiaj przeprowadzimy próbę reanimacji mojej klimatyzacji w Fordzie Galaxy. W moim Fordzie jest lekka nieszczelność. Nie jest to jakaś duża nieszczelność, ale jest lekka. Poprzedni właściciel chyba klimy dawno nie uzupełniał, bo czynnika już nie ma. Także no, klima nie działa, bo czynnika nie ma. Na komputerku pokazuje, że brak czynnika. Klimatronik miga tam kilkanaście razy, co też oznacza brak czynnika. Nie będę tutaj robił jakichś wykładów, czy rozwodził się nad tym wszystkim. Po prostu, kurde, biorę przewód z manometrem, podłączam go do mojej klimy. Jeśli macie coś w środku, no to musicie podłączyć butlę najpierw, bo wyleci wam wszystko, ale u mnie nie ma nic. Także bez obaw. Totalne zero. Tutaj na butli są oznaczenia, do jakiego ciśnienia trzeba uzupełniać. Teraz jest jakieś 21 stopni, no między 21 a 24, czyli jakieś 35-40. No dobra, czyli około 40. Biorę najpierw puszkę z uszczelniaczem, bo tak jak mówiłem wcześniej, klima jest nieszczelna. Znaczy nie jest to jakaś duża nieszczelność, że jest dziura i co wpuścicie, to zaraz wylatuje. Po prostu leciutko ucieka. No i zobaczymy, czy ten uszczelniacz pomoże, czy nie pomoże. Nie ma co się pierdolić z tym samochodem. To jest stary samochód. Zgodnie z instrukcją bierzemy puszkę i teraz trzeba sobie troszkę poczepać. Ja nie będę czepał przed kamerą, bo jeszcze dostanę bana. Wiem, że Andrzej, nie, Grzesiek Duda czepał, ale nie będę wam takich widoków prezentował. Teraz wykręcamy tą iglicę, tak żeby nam nie przebiło puszki. Puszkę mamy wytrzepaną. Wkręcamy tutaj. I teraz wkręcamy iglicę, żeby przebić puszkę. Ciężko to będzie pokazać, bo kurde, butlę muszę wziąć do góry nogami. Wkręcamy zaworek, przebijamy tam puszkę, wykręcamy lekko, zaczyna gaz lecieć do układu. U mnie teraz jest około, na liczniku około 60. Zaraz odpalę samochód, to zobaczycie, jak to momentalnie spadnie. Odpalę samochód, włączę klimę i wpuszczę całą zawartość puszki dalej. Dobra, idę odpalić auto i zobaczymy, co się stanie. Ciśnienie spadło. Teraz dopuszczę. Cała puszka weszła. Jest 30. Odkręcam puszkę.
puszczę zaworek, to puszka już jest pusta, ale zimno to się zrobiło. Zakręciłem puszkę. Podłączyłem zawór. Lima już się odpaliła, zaczęły chodzić wentylatory. Zaczęło tam chłodzić. Biorę drugą puszkę, bo z tamtej już nic nie leciało. Trzepiemy oczywiście. Tam było napisane, że żeby ten uszczelniacz zadziałał, to musi chodzić takie 15 minut, ale pół godziny jak pochodzi, to też się nic nie stanie. Czepiemy puszkę. Teraz cofamy ten zaworek. Podłączamy. Jest na zielonym polu, jest tak około 45, może trochę za dużo, ale jeżeli brać pod uwagę, że jest 24 stopnie, to będzie ok. Puszkę mam zakręconą, bo już jest pusta, podłączam. Ja się przejadę, żeby po prostu na darmo nie chodził na postoju. Klima niech sobie pracuje i zobaczymy, co z tego wyszło. Wentylatory się załączają, klima się załącza, chłodzi, czuć ręką, że jest chłód. Nie jest to może, kurde, taka lodowa całkowita, ale jest różnica w nadmuchu. Nie mam, kurde, termometra, bo te termometry, jeden termometr pokazuje mi 30 stopni, a drugi mi pokazuje 22, także jakieś są do dupy. Ale czuję, że leci chłodne powietrze. No, klima nabita, wcześniej leciało ciepłe, no bo jest ciepło na dworzu. Także jak tak chwilę rękę podtrzymam, no to czuję, że jest naprawdę chłodno. Zobaczymy, czy na sezon to wystarczy, ale czuć chłód. No dobra, także dwie puszeczki zapakowałem, 180 zł wydałem. Czy dużo? Myślę, że nie, bo jakbym pojechał gdzieś nabić klimę, to wydałbym dużo więcej. Czy by działała? Tego też nikt nie jest pewien, nawet oni w warsztacie też nie są pewni, czy by, kurde, działała i jak. Także no, wolałem zaryzykować, powiedzmy, te 200 zł niż dużo więcej, ale widzę, że chłodzi, także jest ok. Zestaw jak najbardziej dobry. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!